forward towards your pubic plate. Does everyone know your pubis, where your pubis is? Czy wszyscy wiedzą, gdzie jest łono? Okay. The contractions always want to stay in front of the perineal body, in the urogenital triangle. Więc wszystkie te zaciśnięcia mają się, skurcze mięśni, mają się pojawiać przed tym ciałem krocza, natomiast nasze genitalia mają kształt trójkąta. Say we all have this opening. Czy wszyscy już mają to otwarcie rozszerzone na miednicę? Now look down at your legs, make sure your legs are parallel to each other. Sprawdźcie, czy wasze uda są równoległe do siebie. And your feet are directly underneath. Stopy dokładnie pod kolanami. Stopy dokładnie pod kolanami. Now bring your attention to your pelvis. A teraz przejdźmy z uwagą, ze świadomością do swojej miednicy. The pelvis wants to be perpendicular to the floor. Miednica powinna być prostopadła do podłogi. So we don't want to do an anterior tilt. Więc nie chcemy ani pochylać jej do przodu, Nor do we want to do a posterior tilt. ani do tyłu. We want to have the pelvis in a neutral position. Chcemy, żeby miednica była w pozycji neutralnej. From that, the spine, the vertebral column, is aligned up. I z tego miejsca kręgosłup, wszystkie kręgi układają się coraz wyżej. Be sensitive that the frontal ribs are not being pulled forward. Nie wypychajcie przednich żeber. And the upper chest is not puffed up too high. I również nie wypychajcie zbyt wysoko górnej części klatki piersiowej. The back ribs have to move back and the frontal ribs will drop just a little. Natomiast tylne żebra powinny przesuwać się do tyłu, a przednie żebra leciutko opadać. Troszeczkę. Then you bring your attention to your adductors, your inner thigh muscles. A później przenieście uwagę do swoich mięśni po wewnętrznych stronach ud. And the inner thigh muscles contract up very softly. I bardzo miękko skróćcie te wewnętrzne uda. So in doing this, do not put a block between your knees. Nie wkładajcie klocka pomiędzy kolana. To try to hold the block. To try to hold it. So don't put a block between your knees. Nie wkładajcie sobie klocka pomiędzy kolana, żeby to utrzymać, jeżeli jesteście w domu. So let's sit up. Wyprostujcie się. Are you on a support? Czy siedzisz na... Yeah, okay. Na czymś? So place your hands onto your thighs, your palms are facing down. Ręce na udach, wnętrza dłoni w dół. Lift the pelvis up. Unieś miednicę. Now we're going to use two visuals to start off with. Teraz zaczniemy od dwóch wizualizacji. One is called the dome. Jedna to jest kopuła. Now a dome, if you take a ball and cut it in half, jeżeli wzięlibyśmy piłkę i przecięli ją na pół, it forms a dome. to wówczas otrzymamy kształt kopuły. So visualize this dome. A więc zwizualizujcie tę kopułę. And you will place the dome so that the cut part, the bottom part, is at the opening of your vaginal opening. I tak ustawcie tę kopułę, aby ten jej dolny brzeg, tam gdzie piłka została przecięta, był przy ujściu pochwy. For the gentleman, you just place that dome right in the center of your perineal body. Natomiast panowie niech umieszczą tę kopułę dokładnie w centrum swojego ciała krocza. So do you understand? Czy rozumiecie? Yes? Okay. And now when you do contractions of your pelvic floor, you don't want to go in and charge and do it very hard. It has to be very soft. Kiedy zaczniemy wykonywać te skurcze dna miednicy, mięśni dna miednicy, nie możemy tego robić bardzo silnie. Powinny być bardzo delikatne, miękkie. I use the visual of a very soft, delicate silk. Wizualizuję wówczas bardzo delikatny, miękki jedwab. And you would pick the silk up very delicately and then just let it drop.
Unosimy do góry ten jedwab, a później puszczamy go. And you pick it up Do góry and you let it drop. i puszczamy. So all of the contractions are very soft and gentle. Tak, żeby wszystkie te skurcze były bardzo delikatne, bardzo miękkie. So first close your eyes Zamknij oczy and visualize your dome. i wyobraź sobie tę kopułę. And then lift the dome straight up I prosto do góry unieś kopułę. and then release. I rozluźnij. And then once again, lift the dome I straight jeszcze up raz unieś prosto do góry kopułę. and then release. I rozluźnij. And then lift the dome up, I kopuła do góry. hold it a little, Chwileczkę zatrzymaj and then release. i rozluźnij. Once again, Jeszcze raz. lift it up. Unieś ją do góry. Keep the shape of the dome as you lift up. Zachowuj cały czas kształt kopuły, kiedy ją unosisz. And then release. I rozluźnij. Then open your eyes. I otwórz oczy. Was anyone able to lift their dome? Czy ktoś był w stanie unieść swoją kopułę? Good. Okej. Good. As we go each day at the start, I will give you, I have 16 of them. And the reason I have so many is because sometimes one thing works with one person, one thing's work with the other. Mam 16 w sumie tych wizualizacji i będziemy zaczynali każdego dnia od jednej z nich. Ponieważ jest ich tak dużo, dlatego że u jednych działa jedna, u innych inna. And if you can find one that works I jeżeli znajdziecie taką, która na Was działa and get one that works, some others will happen. Or you will at least start bringing awareness back. Natomiast przy innych, znaczy jeżeli znajdziemy taką, która działa, to świetnie, jeżeli przynajmniej jedna działa, natomiast przy innych przynajmniej wprowadzamy w ten obszar swoją świadomość. Okay. Now we're going to do one that's called asymmetrical lift. Teraz będziemy robić asymetryczne uniesienie. So you visualize a tube Wyobraźcie sobie taką rurę and you cut the tube in half. i przetnijcie ją na pół. And you situate this tube once again. The opening is at the genitalia, at the vaginal opening. I teraz jeszcze raz ustawcie tę rurę przy ujściu pochwy. And then you lift one side up and relax. I potem podnosimy jedną stronę do góry i You rozluźniamy. lift the other side up and relax. A potem drugą stronę do góry i rozluźniamy. So close your eyes. Zamknijcie oczy. Realign your pelvis. Jeszcze raz ustawcie miednicę. Take the breath in Wdech and begin. i zaczynamy. So you lift one side up Unieś jedną stronę do góry and relax. i rozluźnij. Lift the other side up Druga strona do góry, and relax. rozluźnij. And then continue at this rate. I w ten sposób, w tym rytmie pracuj dalej. And then open your eyes. I otwórz oczy. Now you're going to do your first play. I teraz zaczniemy z pierwszą zabawą. You can create your own rhythm. You can go down, down, up, lift, Możecie lift, sobie własny lift. rytm stworzyć. Do góry, w dół, prawa, lewa strona. It's your own choice. So begin. To zależy tylko od Was, więc zacznijcie. Close your eyes Zamknij oczy and begin. i zacznij. And then open the eyes. Otwórz oczy. I see.
So you don't want to use your buttock muscles. Ale nie chcemy używać mięśni pośladku. She's over there dancing. Nie tańczymy. Okay, did anyone able to get some type of rhythm? Czy ktoś był w stanie stworzyć jakiś rytm sobie swój własny? Za krótko. Yeah, so I like to see people smile. Podoba mi się, że się uśmiechacie. And when you do this, it's quite can be enjoyable. To może być zabawne, może być przyjemne. The thing that when it comes to a man, because of the same musculature, one of the problems that happen with men is prostate problems. Kiedy mówimy o mężczyznach, to z tym samym muskulaturą, tak, na miednicy, jeden z problemów, jaki może się tam pojawić, to są problemy z prostatą. And these exercises, these awarenesses start bringing awareness and energy back to the prostate area. I dzięki temu ćwiczeniu zaczynamy wprowadzać uważność, wprowadzać świadomość do tego obszaru prostaty. Okay. So during the workshop, I'll be teaching you, telling you laws of movement of the body. Więc podczas tego warsztatu będziemy się uczyć wielu różnych ruchów, poruszeń ciała. Now there's one that's called Valsalva, V-A-L-S-A-L-V-A. I jest jeden z takich ruchów, który się nazywa Valsalva. To chodzi o tłocznię brzuszną. A zaraz. Okay. So Valsalva it's called the Valsalva maneuver. It's that natural downward pressure that we use to sneeze, to cough, to give birth, to I ten tak zwany throw up. manewr Valsalwy to polega na takim naturalnym, silnym ciśnieniu w dół w obszarze brzucha, który używamy do kichania, kaszlenia, porodu, wymiotowania, wydalania itd. So the pelvic floor muscles are made to resist the force of Valsalva. A dno miednicy, mięśnie dna miednicy są stworzone po to, żeby oporować, żeby stawiać opór temu ciśnieniu Valsalwy. And when these muscles are weak, when the sphincters of the urethra is weak, and we have this force building up like sneezing or picking up something. Kiedy te mięśnie są słabe, kiedy zwieracz cewki moczowej jest słaby i pojawia się to ciśnienie, kiedy kichamy, kiedy coś ciężkiego podnosimy, That's when we tend to get what is called incontinence, where you sneeze and you get a little release of urine. wtedy pojawia się coś, co nazywamy nietrzymaniem moczu. Kiedy kichamy, może się pojawić takie lekkie nietrzymanie moczu. So we want to learn how to reverse or to initiate the reversal of Valsalva consciously if we have this problem to keep us from forcing I it teraz out. będziemy się uczyć, jak przeciwdziałać, jak świadomie przeciwdziałać, stworzyć ruch przeciwny do tego naturalnego ruchu Valsalwy. No i to jest zwłaszcza ważne, kiedy mamy do czynienia z takim problemem. So we will bring your attention to your abdominal area. The abdominal area lifts up. Teraz przejdziemy świadomością do obszaru brzucha. Ten obszar brzucha ma unosić się do góry. It goes underneath your ribs Ma wejść pod żebra and expand your ribs from the inside. i od wewnątrz rozszerzyć żebra. The waistline will become narrow, so the waistline pulls in as that lift happens. I kiedy to podnoszenie, to uniesienie obszaru brzucha się pojawia, to obszar, linia talii ma się zwężać i też iść do góry. So lift the pubis up, lift the abdominal area up and take it underneath your ribs. Unieś łono, unieś obszar brzucha i przesuń je pod żebra. Bring your arms out in front of you, palms are facing each other. Wyprostuj ręce przed sobą, dłonie zwrócone wnętrzem do siebie. Bring your hands together, interlace your fingers. Połącz dłonie, spleć palce. Turn your palms to the front of the room.
Odkręć nadgarstki, przesuń do przodu sali. Tighten your elbows. This is your outer knee. A więc centrum rzepki kolanowej powinien patrzeć dokładnie do przodu. Tutaj mamy wewnętrzne, a tam zewnętrzne kolano. The inner and outer knee want to be on the same